Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w hangarze. W dzisiejszym filmie chciałbym tobie pokazać, jak możesz zarobić sobie na hangarze. 1 000 000 w godzinę jest nawet realne, ale oczywiście tutaj są pewnego rodzaju, no jakby to trochę tak powiedzieć, pewne zmienne, które trzeba oczywiście doliczyć, ale dla każdego jest troszeczkę mniej, więc zacznijmy sobie od początku. Czym jest hangar i jak do niego mieć dostęp? Jak kupujemy hangar? Wchodzimy w internet. W całym sobie internecie wchodzimy sobie w pieniądze i usługi, wchodzimy w Force Cluza i najważniejsza rzecz, pamiętaj, że kiedy zostawiasz łapę w górę, suba oraz piszesz komentarz, takie filmy mogą trafić dalej do następnego widza. I tym samym zwiększasz zasięg tego filmu, a w tym razie więcej osób może się o tym dowiedzieć, ale bez twojej pomocy to się oczywiście nie wydarzy. Kupujesz sobie hangar. Hangar, który potrzebujesz sobie zakupić, masz albo w Fordzie Zancudo, albo na lotnisku Los Santos, które ja generalnie polecam. Jeżeli kupisz sobie na lotnisku w Los Santos jeszcze w tym tygodniu, to jak widzisz, no nie ma żadnej zniżki. Czasem są zniżki na hangar, akurat w tym tygodniu nie ma, ale na lotnisku Los Santos nie zyskujesz żadnego bonusu. Kiedy kupisz w Fordzie Zancudo, dostajesz pewnego rodzaju jeden bonus. Po pierwsze, cała ta strefa wojskowa, kiedy tutaj wlecisz sobie samolotem, nie będziesz miał takiej możliwości, żeby ciebie zaatakowali. Jakby po prostu dostajesz free dostęp, jeżeli lecisz sobie samolotem, jeżeli jesteś w tej bazie, nie zaatakują ciebie wojskowi. No chyba, że sam do nich zaczniesz strzelać, no ale generalnie ciebie nie zaatakują. To jest fajny bonus. Ja z tych wszystkich hangarów wybrałem sobie ten na środku, A2. Nie, to jest chyba nawet najdroższy. Jednakże to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie kupić. I jeżeli chodzi o sam Fort Zancudo, jedyne co ma sens, żeby sobie kupić, to jest mieszkanie oraz warsztat. Reszta rzeczy jak oświetlenie, wzory na podłogi czy umalowanie biura, to jest tak naprawdę twoja zasługa. Co chcesz sobie sam wybrać. Kolejną sprawą, którą jeszcze warto jest wiedzieć, pojawił się oczywiście nowe DLC Frost Money. Nie bez powodu o tym wspominam, ponieważ fajnie by było, żebyś sobie ją zakupił mainnie, ale dlaczego mainnie konkretnie? Ponieważ kiedy kupisz mainnie, masz wtedy dostęp do kolejnej rzeczy, która tutaj nam zwiększa zarobek w tym biznesie, czyli loty widokowe hike. Kiedy kupisz ten oto budynek, zarobki w hangarze zwiększają się o 10%. Do tego oczywiście przejdziemy, ile się maksymalnie dostaje i tak dalej. Ile takie coś kosztuje? To kosztuje 900 000, jednakże sama mainnia kosztuje 1 000 000, więc 1 900 000 trzeba wydać tak naprawdę. To jest taka podstawa, jeżeli chodzi o hangar. Druga sprawa, którą trzeba mieć w hangarze. Jak mianowicie w tym hangarze się zarabia i o co chodzi? W hangarze masz, powiedzmy, że 2 rodzaje sposobu, żeby zarabiać sobie. I co robimy? Pierwsza sprawa to jest ten tutaj oto ziomeczek. Nazywa się on Rooster McCrew. Rooster McCrew jest to osoba, która potrafi nam zebrać 2 losowe skrzynki maksymalnie, no ale zazwyczaj zbiera od 1 do 2 skrzynek. No jak wiemy, jedna skrzynia teraz potrafi już kosztować, kiedy kupimy tamten dodatkowy biznes, 33 000. Wcześniej, kiedy nie kupimy tego biznesu, no to jest to 30 000. Te 10% się tak naprawdę przyda w dalszej części. Na jednej skrzynce może to nie robi wrażenia, jednakże Rooster McCrew przynosi nam 2 losowe skrzynie. Jest to o tyle, maksymalnie 2 losowe skrzynie może nam przynieść. Jest to o tyle spoko, jeżeli wam się nie chce farmić hangaru. Możecie przychodzić do Roostera McCrew, płacić mu i on wam załatwi jakąś losową skrzynię. Jak widzicie, no skoro on bierze 25 000, przynajmniej mamy 7 000 zysku. Możemy mieć z niego, 8 000 zysku. Lepiej jest mieć zawsze te 8 koła, tak to można powiedzieć, niż nie mieć. Więc jeżeli wam się nie chce farmić, kliknijcie na niego, on zawsze nam coś przyniesie dodatkowego. Główną rzeczą, która jest mianowicie tutaj ten oto komputerek. Ten komputer to jest tak naprawdę główna nasza rzecz, jeżeli chodzi o zarabianie. Rooster McCrew to jest taki dodatek. Jednakże Rooster McCrew, to jak powiedziałem, przynosi 2 losowe skrzynie. No jak widzicie, tak wygląda na przykład hangar zapełniony przez niego. No jak można tutaj by się przyjrzeć, no przynosi dosyć losowe rzeczy. Jednakże niby można powiedzieć, że pierwsza skrzynia, którą przynosi, jest warta 33 000, jak tutaj widzicie na chemikaliach. To jest prawda. Każdy z tych tutaj towarów ma swoje własne bonusy. Kiedy te pierwsze 3 u góry mają bonus maksymalnie 70%, mianowicie są 2 razy bonusy, przy 25 i przy 50. Możemy mieć tylko maksymalnie 50 towarów łącznie, jak tutaj widzicie w hangarze. Nie możemy mieć więcej, więc nie można sobie zapełnić wszystkich tych towarów na maksa. Jak gdyby tak było, no to Rooster McCrew byłby trochę jeszcze bardziej OP. W ten sposób on przynosi dosyć losowe rzeczy. Jednakże te tutaj u góry 3 dadzą nam maksymalny wzrost 70%. Te tutaj na dole dają nam po 5%, mianowicie i tak wam tutaj rzucę teraz całą tabelkę, żebyście sobie mogli zobaczyć, co i generalnie jak wygląda. Warto jest generalnie, żeby farmić sobie jeden typ produktu.
Ja wam pokażę to na przykładzie, na przykład tego pierwszego. Niechaj będzie, że zbieramy sobie taką skrzyneczkę. Wybieramy sobie oczywiście, jaką mamy misję. Możemy wybrać transport powietrzny oraz transport lądowy. My wybieramy lądowy. Dlaczego? Ponieważ misja jest szybsza. W hangarze jeszcze jest taka rzecz, że im więcej osób mamy ze sobą w tym hangarze, im więcej mamy pracowników, tym tak naprawdę jest lepiej. Więcej możemy zarobić, ponieważ każda osoba, czy do 4 to się liczy, daje nam jedną dodatkową skrzynię. Oczywiście jest większy cooldown, ale mamy za to większą skrzynię. No i wylosowała nam się lokalizacja La Mesa, czyli tutaj. To jest akurat bardzo fajna misja, którą możemy sobie robić. Jak ja wam polecam, żeby to farmić? Jeżeli mamy, tak jak teraz, sytuację, możemy sobie po prostu wezwać pojazd z dużych pojazdów. Możemy sobie wezwać z kosatki Sparrowa, bo Sparrow pojawi się obok nas. On jest generalnie spoko. Warto jest jeszcze mieć ewentualnie F-160 Raiju ze sobą. Jednakże no akurat go nie wyprowadziłem z hangaru. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc jak taką misję sobie robimy? Posiadamy w helikopter. No i lecimy oczywiście do punktu. Więc dobra, dotarliśmy sobie tutaj do punktu La Mesa. To jest bardzo fajna misja, ją bardzo też sobie lubię robić. Mianowicie wjeżdżamy z drugiej strony. Pojawia się tutaj taka skrzyneczka. Dokładnie to właśnie celuje rakietą i w ten sposób otwiera nam się tutaj hangar. Wchodzimy sobie do kryjówki, tutaj respi się nam jedna skrzyneczka i zabieramy sobie tę skrzyneczkę. No i proszę, docieramy sobie do hangaru, trochę się porozwalałem, no i wchodzimy. Misja jest wykonana szybko. Trochę wam tłumaczyłem generalnie, jak to wygląda tego czas. Zajęło mi to jakieś 5 minut, ale misję dało się zrobić naprawdę bardzo szybko. A właśnie, jeszcze co do Roostera Macroom, przynosi nam te skrzynki w ciągu 48 minut. To też jeszcze tak trzeba powiedzieć. Kolejna sprawa, która się dzieje, to jest mianowicie tu, z powrotem. Kiedy robiliśmy sobie tą misję, uwaga, mamy coś takiego tutaj jak cooldown. No niestety jest cooldown. Istnieje też prosty sposób, żeby się go pozbyć i zaraz też wam go pokażę, jak się go pozbyć. Jak widzicie, mam 3 minuty i 30 sekund, żebym mógł podnieść z powrotem ten towar. Jak widzieliście, ja tutaj na farmaceutykach mam też dużo skrzynek. Ja generalnie robię tutaj taką taktykę, żeby nazbierać sobie 25 jednego i 25 drugiego. No i Rooster Macrew zbiera nam jeszcze towar dodatkowo, który mogę sobie sprzedać. Ja też wam tutaj właśnie pokażę to na przykładzie jednego z towarów. Właśnie będę musiał sobie zobaczyć, który konkretnie to będzie, ale prawdopodobnie te chemikalia będę mógł się pozbyć, bo one mi całkowicie tu będą przeszkadzały. Więc co robimy dalej? Farmimy sobie następny towar, farmaceutyki tym razem. I wylosowała się misja, o której też chciałem wam właśnie powiedzieć. Specjalnie sobie ją też zapisałem w notatniku, żeby też wam o tym opowiedzieć. Mamy lokalizację Paleto Bay. To jest misja, której nie chcemy robić. Dlaczego nie chcemy robić misji w Paleto Bay? Paleto Bay polega na tym, że musimy z takiego, kurde, nie wiem jak to można nazwać, powiedzmy takiej platformy wodnej, trzeba zrzucić łódź podwodną. Tą łodzią podwodną przewozimy skrytkę, nie wiem, gdzieś mniej więcej tu. Potem tą ciężarówką mamy pojechać. Możemy rozwalić tę ciężarówkę i przejechać do hangaru. No jednakże ta misja trwa długo. Są jeszcze dwie takie lokalizacje, które warto pamiętać, dlatego tu widzicie teraz na ekranie nazwy tych lokalizacji, czyli Paleto Bay, Elboro Heights oraz Almos Sea. To są 3 lokalizacje, których nie chcesz zobaczyć, jeżeli robisz misję w hangarze. Co w takiej sytuacji robisz? Chodzisz sobie w online, chodzisz sobie odszukaj nową sesję i sesja zaproszona. A to nie wiem, z 5 sekund i z powrotem jesteś w grze i możesz sobie wylosować następną misję. Po prostu ukraść sobie znowu następny towar. Siadamy, siedzimy, klikam OK, wchodzę w ukradnij, no i wybieram sobie farmaceutyk. Jak widzicie, tu mi się zresetował timer. Wybierzemy lądowy. Teraz mamy, widzicie, lotnisko Sandy Shores. To jest akurat git. Swoją drogą też możemy oczywiście na przykład korzystać z naszego innego pojazdu. Nie musi być to zawsze Toreador. Toreador. Mianowicie Sparrow. Możemy też na przykład z opresora korzystać, chociaż ja też tutaj polecam, żeby korzystać z Raiju. F-160 Raiju. Też jest generalnie spoko sobie samolotem. Warto jest go sobie wyprowadzić z hangaru. To jest misja, w której Rooster Macrew miał nam przyprowadzić ten ładunek, ale jak leciał, no to niestety wydarzyła się mu krzywda. Raiju jest generalnie, jeżeli zostanie wyprowadzony z hangaru, z jakiegoś powodu jest po prostu szybsze niż Raiju, które jesteśmy w stanie sobie zrespić. Pokażę wam to jeszcze na podstawie jednej misji, że jak będę nim leciał, że naprawdę to będzie szybciej niż opresorem. Na początku nas tutaj będzie kazał jechać w Sandy Shores, ale potem będziemy mieli inne miejsce, ponieważ będzie obława policyjna na ten nasz ładunek. Ale to jest bardzo blisko Sandy Shores. I patrzcie, to jest tutaj. Teraz musimy namierzyć ładunek. Ogólnie łatwo jest go namierzyć pod tym względem, że on się będzie gdzieś nam świecił. Może nawet widzicie już teraz,
Ja przyznam szczerze, że trochę nie widzę. O, już widzę, tam jest skrzynia. Tam widzicie, to mamy świecącą się skrzynkę. Odjeżdżamy, zabieramy i odjeżdżamy. I to jest cała misja w zasadzie. No i teraz ze skrzynią tak naprawdę pędzimy do hangaru. Da się to nawet zrobić bez ich zauważenia, tą misję. Ona jest naprawdę bardzo fajna i bardzo przyjemna. Jak widzicie, misje lądowe, które tak naprawdę robimy pojazdami powietrznymi. Jest to pewnego rodzaju absurd, to trzeba akurat przyznać. Też jest to druga sprawa, którą też chciałem poruszyć, bo jak widzieliście, miałem lokalizację Paleto Bay, ale mogło być to Almosi na przykład. Jeżeli by się wylosowało jeszcze raz ta rzecz, znowu robimy restart i nie robimy tej misji. Nawet jeżeli by nam się wylosowało 4 razy pod rząd to samo. Pytanie może brzmieć dla kogoś z was: no dobra, ale dlaczego? Ponieważ kiedy pierwszy raz resetujesz, nie znasz przyszłości. Nie jest to tak, że gra musi ci wybrać z powrotem tą samą misję. Może ci wybrać, tak jak widzieliście teraz, inną. Nie znasz przyszłości, nie wiesz, czy się wylosuje 5 razy to samo. Zakładasz, że się nie wylosuje po prostu. Jakby, no, nie da się inaczej tego opowiedzieć. Właśnie, też dodatkowo chcę pokazać ci, jak jeszcze wygląda ta misja, ewentualnie jakbyś to robił Rajczu. Może akurat będzie szczęście i się nie wylosuje tak, że będzie potrzeba resetować. Wybierzemy sobie takie Rajczu, wyprowadzamy sobie z hangaru. Niestety zawsze kiedy wyprowadzamy ten pojazd z hangaru, on respi się na, powiedzmy, tym pasie startowym. Dlatego musimy sobie go przetransportować troszeczkę bliżej hangaru, ale to trwa tylko chwilkę albo aż chwilkę. Mówię, nie wiem czemu, kiedy on jest wyciągnięty z hangaru, on po prostu jest zwyczajnie szybszy. I teraz tylko uważamy, żeby oczywiście on nam nie wpadł do środka, że tak to powiedzmy. No i niech sobie czeka już na zewnątrz. Więc bierzemy i zabieramy znowu towar. Tutaj transport lądowy. Miejsce transakcji też jest dobrze. Siadamy sobie do takiego rajczu i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. To jest naczepa. Musimy ukraść naczepę, ale możemy też użyć oczywiście rajczu i sobie po prostu wylecieć. No i dobra, już dotarłem w takim razie na miejsce transakcji. Trochę to było, mimo wszystko, ale potrafią się bliższe lokalizacje wylosować. No i dobra, trzeba poszukać naczepę. O, dobra, chyba mam już naczepę. Kurde, tak się wtopiła w tłum ta naczepa, że jej nie zauważyłem. No i dobra, teraz trzeba wziąć skrzyneczkę. Nie, to normalnie uwielbiam swoje szczęście w tym wszystkim, żeby wam pokazać, jak to zrobić. Ostatecznie się mój super pojazd przewrócił. Normalnie by to wyglądało tak, że zabieramy, odlatujemy i siema, ale no jakby to powiedzieć, więc dobra, zabieramy sobie po prostu opresorem to wszystko. No i też przy okazji wam powiedziałem, że istnieje sposób też na pozbycie się cooldownu, żeby móc zbierać tylko i wyłącznie jeden towar. Istnieje taka możliwość, jest to bardzo proste do zrobienia. Jednakże tutaj też chcę was jakby, powiedzmy, że trochę ostrzec, że jeżeli macie, no, wooden PC, że tak to określmy, nie wiem, macie po prostu słaby dysk, czy w sensie cokolwiek, ta rzecz nie będzie dla was optymalna i lepiej będzie, powiedzmy, że farmić to wszystko w sposób normalny. A więc jak w takim razie sobie taki cooldown zresetować? Bo jak tutaj pójdziemy, no będę musiał sobie zaczekać chwilkę, aby mieć dostęp do tego towaru z powrotem. Ale jak już powiedziałem, jest bardzo prosty sposób, żeby sobie zresetować ten cooldown. Spójrzcie, trzeba zaczekać czas. Jak to zrobić? Jak już mówiłem na początku, jeżeli macie wooden PC, ta technika wam nie zadziała. Co robimy? Wchodzimy sobie w online i wchodzimy sobie tu. Mianowicie zjeżdżamy sobie trochę w dół i klikamy wyjść do menu głównego. Jest przechodzenie do menu głównego. Co robimy następnie? Tylko jak mówię, kiedy macie wooden PC, to trochę będzie trwało. Także trzeba zaczekać, tu trzeba powiedzieć, trzeba poczekać. Ja mam trochę nie najszybszy komputer, dlatego trochę to będzie trwało. Fundusze na nowy komputer, że tak to powiedzmy, się zbierają. Uruchamiamy właśnie tryb fabularny. Po uruchomieniu sobie właśnie już singla, wchodzimy sobie z powrotem w online, zagraj w online i set zaproszonych. Jak mówiłem, w zależności od oczywiście komputera, no u mnie to trochę trwa, także no u mnie to akurat nie jest najbardziej optymalne, ale jeżeli gracie na konsoli, róbcie to, ponieważ to będzie dla was najbardziej optymalna ścieżka, jaką możecie tak naprawdę sobie zrobić. No mówię, no mi to trochę trwa, u mnie to się nie opłaca, u mnie to raczej bardziej miałoby to sens, żeby farmić to właśnie na dwa sposoby. W sensie na dwa sposoby, czyli że najpierw zabieram jedną skrzynkę, potem drugi towar i tyle, i tak w kółko. No i proszę, respimy się, idziemy sobie do komputera, no i sobie możecie zobaczyć, że cooldown mi się zresetował. AZW kradnij i tada. Też pewno bym czekał tak długo, że ostatecznie
i tak by się zresetował, bo za wolny komputer jest. I wylosował się Almo C. Almo C to jest misja, której nie chcemy robić. Więc dobra, teraz wam pokażę, jeżeli chodzi o sprzedaż, jak to generalnie wygląda. Najlepiej jest oczywiście sprzedawać towar na sesji publicznej. Dlaczego? Tutaj teraz widzicie na ekranie równanie, które powoduje, że zarobimy z tego wszystkiego powodu trochę więcej. Za każdą osobę na sesji możemy zarobić 2,5%. Hangar, który kupiliśmy dodatkowo, czyli ten Heli Tower, daje nam 10% dodatkowo bonusu, no i ilość skrzynek. Przy tam maksymalnej ilości, w zasadzie tu widzicie, to tam nie wiem ile będzie wychodziło, może 55 tysięcy za skrzynię w teorii, ale to jednego towaru oczywiście. Ja będę chciał wam pokazać, że da się oczywiście zrobić taką sprzedaż na sesji publicznej, to pozbywając się jednego właśnie z towarów, który najbardziej mi tam zalega, którego jestem pewny w 100%, że nie będę go potrzebował, bo będzie po prostu tylko i wyłącznie utrapieniem. Chodzimy na byle jaką sesję publiczną, tak naprawdę, bo to tylko, żeby wam pokazać, że da się sprzedać. Nie wiem, ile to jest osób. 29 akurat. Pełne lobby i w ogóle jeszcze będę mógł być prezesem przy okazji. Więc sobie siadamy, wchodzimy w komputer, klikamy sprzedaj i sprzedajemy chemikalia, ponieważ najbardziej mi tutaj przeszkadzają. Klikamy zawsze też na sprzedaż jako transport lądowy. W hangarze została zrobiona taka zmiana. My tak naprawdę już możemy wszystko sprzedać jednym pojazdem. No ja akurat mam jedną skrzynię. Co prawda to jest dosyć, widzieć takie XD, że muszę aż 10 punktów zrobić. No ale mam tylko i wyłącznie jedną skrzynię. Nawet jeżeli mi to rozwalą, trudno, zdarza się, jak to można by powiedzieć. To tylko jedna skrzynka. Ale jednakże mimo wszystko, jeżeli boicie się tych ludzi, co są na tej sesji publicznej, zawsze pamiętajcie też, że nie musicie jakby sprzedawać na publiku. Możecie na sesji zaproszeniowej. Jednakże te procenty przy dużych liczbach robią po prostu robotę. Im więcej macie większą liczbę, że tak to określmy, tym większa szansa, że no po prostu tym więcej zarobicie, nie? Bo wiecie, z miliona 2%, no to jest 20 tysięcy, nie? Mając 100 tysięcy, mając 2%, to jest 20 tysięcy, a wiecie, z 1000, 2%, no to tylko to jest 2 zł. Także no tutaj sami jakby rozumiecie, że to po prostu ma tylko i wyłącznie znaczenie, jaka duża jest liczba. No i większa liczba oczywiście będzie. Pamiętajcie, że też, że na hangar może być też premia razy 2, więc te liczby, co tutaj widzieliście, też mogą być na premii razy 2. Za tym idzie jeszcze więcej, możecie po prostu na tym zarobić. No i widzicie, dajemy ładunek i robimy te 10 punktów. No sprzedaż i tak jest prosta. Mówię, nieważne czy macie 50 paczek, czy jedną paczkę, i tak jesteście w stanie zrobić tę sprzedaż jednym tylko i wyłącznie pojazdem. Jak też widzicie, nikt nawet się mną nie zainteresował, mimo to, że nad moją głową, przynajmniej na razie nikt się nie zainteresował, nad moją głową jeszcze wisi dodatkowo czaszka, więc zawsze ktoś mógłby po prostu w taki sposób też mnie próbować znaleźć, no bo ma dodatkowy hajs, że jakiś tam jest, nie? Co prawda to są akurat grosze, no bo tylko tysiak jest za mnie, no ale nie wiem, może być 10 tysięcy na przykład. Co prawda to jest nic, ale w świecie GTA to jest oczywiście nic, ale no wiadomo. No i proszę, sprzedaż zrobiona. Był to tylko jeden ładunek, wiadomo, jakby ktoś mi to rozwalił, no to bym nie płakał za tym. Ale chcę wam pokazać, że da się zrobić sprzedaż na sesji publicznej i każdy was po prostu ma praktycznie gdzieś. I to dosłownie was po prostu ma gdzieś. Zobaczcie, ja z takiej jednej skrzynki bez premii zarobiłem 48 225. Na jednej takiej skrzynce, bo jeszcze $Rona oczywiście jest z tego wszystkiego. Na sesji, zaraz zobaczymy w sumie ile ostatecznie osób było. Było 28 osób, czyli miałem maksymalną premię, jaką mogę mieć za tą jedną skrzynkę. Z jednej skrzynki milionerem nie zostaniesz, ale jak 50 takich uda ci się ukraść, będziesz zarobiony. I tak naprawdę to wszystko. Teraz już wiesz w takim razie, jak farmić sobie hangar w 2025 roku. Aktualnie dobry biznes już nie jest taki słaby jak kiedyś. To było w takim razie na tyle i do następnego, cześć.